Cześć, z tej strony Grzegorz Kusz, witaj na kanale. Dziś wyjątkowy gość specjalnie dla Ciebie, a dzisiaj gościem dla Ciebie w nowym odcinku są ci piękni, wspaniali ludzie na konferencji. Pierwsza konferencja za nami, pierwsza konferencja widzów kanału. Długo o tym myśleliśmy, w zasadzie to wyszło od Was, wyszło od Ciebie, bo dostawaliśmy mnóstwo wiadomości, próśb, maili, telefonów nawet, że spotkajmy się wreszcie na żywo. Że nagrywamy od ponad 3 lat i widzimy się online, możecie komentować, możesz lajkować, możesz pisać, jak Ci się podoba lub jak Ci się nie podoba, no ale spotkajmy się wreszcie, zobaczmy, czy ten Kuszu jest taki prawdziwy, czy na żywo jest taki sam jak w tych filmach. No i jesteśmy już po konferencji. No i powiem Ci, że spodziewałem się wszystkiego, ale nie tego, że będą takie emocje, bo było mega dużo. Jak byłeś na miejscu, to wiesz, o czym mówię tam podczas mojej konferencji, to dużo emocji, tyle jeszcze nigdy nie miałem podczas wystąpienia. Ale to było takie prawdziwe. Tam to nie było w scenariuszu. To prezentacja swoje, ja swoje. Także to było potrzebne, myślę. I czułem się dobrze widocznie. Było 220 osób na sali i poleciałem z tą moją prywatą, z tą historią mocną, więc dobrze się tam czułem, skoro o tym powiedziałem. Fajnie, że byłeś. Fajnie, że byłeś. Fajnie, że mogliśmy porozmawiać. Przyjechało wielu Polaków, tak sami Polacy, ale nie tylko z Polski. Przyjechali ludzie z Niemiec, przyjechali ludzie nawet z Dubaju i pewnie z wielu innych państw, o których nie wiem, więc napisz w komentarzu, jak Ci się podobało, jak wspominasz tą konferencję. To była inna konferencja niż wszystkie. Po prostu, tak ja uważam i tu nie można oceniać, że inna była lepsza czy gorsza, czy my mieliśmy gorszą. Nie o to chodzi, ona była inna. Dlaczego? No bo ja też, jak widzisz, w innym stylu nagrywam. Jest wiele kanałów na YouTubie, każdy jest inny. Ja lubię bardzo kilka kanałów, sam słucham i każdy ma swój charakter przez to, jak wygląda, jakie są tam pytania, jacy są goście. A my też mamy inny kanał, ja też mam inny kanał. Zupełnie inaczej nagrywam. Dlaczego? No bo jestem sobą tutaj. I często to słyszałem podczas naszych rozmów, które trwały do 4 rano. Ja o 16 zszedłem z pokoju hotelowego, o 17 zaczynaliśmy i od 16 tam byłem. Rozmawialiśmy i byłem do 4, czyli 12 godzin byłem na nogach. Bez przerwy, dosłownie, bez przerwy żadnej, nie zszedłem odpocząć, czyli 12 godzin. Tak jak obiecałem, będę dla Ciebie, będę dla Was i byłem. Mam nadzieję, że jak chciałeś, to ze mną porozmawiałeś. Rozmawiałem z wieloma osobami, naprawdę super ludźmi. Ludzie przyszli i powiedzieli do mnie, że było to tak swojsku, tak normalnie, tak bez kija właśnie w tyłku, że nie było to tak konferencyjnie, jak często to bywa, że oni się czuli jak u siebie w domu i chcą znowu przyjechać. Mimo że nie wiem, czy będziemy kolejną organizować, bo nie jesteśmy organizatorami konferencji, tylko jednak robimy inne rzeczy. Mamy firmę plus YouTube'a, zajmujemy się tym i kręcimy i robimy dla Was fajne rzeczy. Ale po tym, co tam usłyszałem, no to skłaniam się do tego, że może zrobimy kolejne spotkanie kiedyś. Teraz zrobiliśmy na Śląsku w Katowicach, bo tu nam najbliżej. Często do Warszawy trzeba było jechać na tę konferencję i nam zawsze te miny zrzedło. Jezu, znowu do Warszawy trzeba o 3 wstać i o 4 wyjechać, żeby o 9 być w tej Warszawie. A tu stwierdziliśmy, zróbmy u siebie, niech to do nas przyjadą. Do tych pięknych Katowic, które się świetnie zmieniają. Mamy autostrady z Wrocławia, z Krakowa, więc dużo ludzi przyjechało. No i jestem wzruszony, powiem Ci, że naprawdę fajnie nam to wyszło. I tu nie trzeba być skromnym, tu można mieć taką zdrową pewność siebie, że naprawdę fajnie nam to wyszło. I patrząc z boku, oczywiście nie będąc obiektywnym, wyszło nam to fajnie. Dużo wartości ze sceny, ale chyba najwięcej wartości poza sceną, gdzie no, ludzie potrzebowali tego, przytulić się, pogadać. Niektórzy potrzebowali popłakać nawet, czego się nie spodziewałem, ale było bardzo dużo takich
głębokich rozmów, świadomych ludzi, przedsiębiorców, ale nie tylko. Młodych osób, ale nie tylko. Facetów, przedsiębiorców, ale nie tylko. Byli wszyscy. Na sali widziałem i młodych, i starszych, i kobiety, i mężczyzn. Widziałem przedsiębiorców i to dużych, milionerów, wielokrotnych milionerów, bo niektórych znam osobiście i wiem, że mają super sukces finansowy, ale spotkałem również osoby, które są na samym początku drogi i oni mówili, że chcą się rozwijać. Spotkałem, nie pamiętam już imienia, ale spotkałem ciebie i ty tam byłeś z tymi młodymi ludźmi. Wiesz, że o tobie mówię i ty miałeś tam swoją kuzynkę, czy już nie pamiętam z twojej rodziny, no po prostu miałeś z rodziny 14-latkę i 17-latka przy sobie. Dla mnie był to totalny szok, tak? 17-letni chłopak podchodzi, 14-letnia dziewczyna i oni mówią, że oni chcą się rozwijać, że chcą przybić piątkę. To był jakiś w ogóle dla mnie totalny kosmos. Ja w takim wieku totalnie nic nie robiłem w kierunku rozwoju, skoro w takim wieku osoby chcą się w Polsce rozwijać i ty przyprowadzasz tych ludzi na konferencje, żeby poznali innych ludzi w kwestii rozwoju w różnych kierunkach, obszarach życia. To będzie dobrze w tej Polsce. Tylko właśnie musimy to siać już w jak najmłodszym wieku i rozmawiać o finansach osobistych, o świadomości, o mentalności, o gospodarce, o tym, czym jest pieniądz. Rozmawialiśmy o trudnych tematach również o testamencie, o sukcesji, o tym, że grasz na rynku finansowo, nawet jeśli nie grasz i nie inwestujesz, no bo przecież inflacja twoich pieniędzy dotyka. Ja mówiłem o historii kanału, mówiłem o planach, mówiłem też o tym, że nie jest to twoja wina, jeśli urodziłeś się w biednej rodzinie, ale twoja wina będzie, jeśli umierasz biedny, więc ta droga jest najważniejsza. I co wkładasz do swojej głowy w czasie tej wędrówki od początku, jak się pojawiasz na tym świecie, aż do samego końca. I to jest ten czas twój w środku. Co tam wkładasz do swojej głowy? No i bardzo dużo rozmów naprawdę fajnych i o 4:05 jak schodziłem do pokoju, już bez sił byłem rozładowany jak bateria. No to byłem super wdzięczny, że to się wszystko udało. Także chciałem podziękować wszystkim osobom, całemu zespołowi, który pracował przy tym, bo byli wolontariusze i byli organizatorzy, którzy to wszystko zorganizowali, żeby to wszystko wyglądało w taki sposób, jak też widzisz teraz na filmie, na zdjęciach. Naprawdę jestem zadowolony, że to wszystko tak wyszło. Na scenie się wzruszyłem, pomyliłem prezentację, no bo to było takie prawdziwe. Nie było to wyćwiczone jak w szkole. Recytacja wiersza, bo ta szkoła mi się nie kojarzy dobrze, więc chciałem po prostu, żeby to było moje. I myślę, że wiesz, dlaczego tak to wszystko wyglądało. Także z uśmiechem bardzo dziękuję, że byłeś. Jeśli nie byłeś, to dziękuję za to, że jesteś na kanale i że dzięki tobie i wam wszystkim się to wszystko rozwija. Z zespołem siedzimy na każdym kolejnym spotkaniu i planujemy fajne rzeczy dobre dla ciebie, dla was, żebyście korzystali i żebyście rozwijali swoje nie tylko finanse, ale świadomość też właśnie w kwestii zarabiania, edukacji finansowej, podstawowych finansów i tego wszystkiego, co jest obok nas i dotyczy nas. Więc w nowym roku myślę, że się spotkamy. Na YouTubie na pewno, a czy na żywo, to zobaczymy. Ale jeśli tak, to myślę, że tym razem przyjedziesz, bo było naprawdę fajnie. Cześć, jak się nazywasz? Nazywam się Dawid. Mam na imię Wiktoria. Cześć, nazywam się Karolina. Cześć, nazywam się Rafał Jurko. Cześć, nazywam się Sebastian Kulichowski. Karolina Matlowska. Nazywam się Kamil Kleinbauer. Nazywam się Adam Romek. Który z materiałów na kanale wpłynął na ciebie najbardziej? Powiem ci, najbardziej chyba na mnie wpłynęły filmiki z Kasią Szewczyk, bo temat, którego nie znałem. Ale ogólnie oglądam każdy filmik, no i z każdego coś wyciągam, więc jest fajnie, naprawdę. Co straciły osoby, które nie pojawiły się na dzisiejszym wydarzeniu? Co dzisiaj stracili? Ogrom wartości, które wniosły przecudowne prelekcje. Naprawdę bardzo, bardzo piękne, wartościowe, dające dużo do myślenia i tych niesamowitych ludzi, których można tu poznać, o których można się uczyć. Myślę, że straciliście wiele, a to dlatego, że po pierwsze atmosfera, po drugie wiedza i po trzecie inspiracja, a po czwarte networking. Czyli tak naprawdę ta największa moc, czyli tutaj przyjeżdżając macie możliwość dotarcia do dziesiątek, do setek tak naprawdę osób, którzy chcą czegoś więcej od życia i którzy myślą inaczej. Są bardziej świadomi, interesują się światem finansów, zdrowia, ekonomii, gospodarki, czyli można powiedzieć wszystkie takie aspekty, które są w życiu najważniejsze.
No i tak naprawdę tutaj to jest. Ci ludzie są otwarci, pozytywni, tutaj nie ma narzekania, marudzenia, tylko no po prostu każdy się może podzielić doświadczeniem i naprawdę poznać fajne kontakty, z których możecie wyciągnąć nowych klientów, jeśli macie biznes, kontrahentów, współpracowników, a nawet pracodawców, albo po prostu dobrych znajomych, więc wszystko zależy od Was. Dlaczego warto pojawić się na takiej konferencji? Jest co mi się wydaje, że podczas takich spotkań po prostu wytwarza się taka energia, która jest na tyle pozytywna, że dodaje ludziom takiego bodźca do działania. Czyli wiele razy, kiedy ludzie przychodzili na konsultacje, porozmawiać i zapisać się na dalsze rozmowy, mówili o tym, że chcą zmienić coś w swoim życiu. Nie? I obojętnie, czy prowadzili działalność gospodarczą, czy byli na etacie, oni po prostu chcieli coś zmienić. Oni szukali czegoś dodatkowo. Więc jeśli czegoś ten człowiek szuka, jeśli ktoś, kto nas ogląda na kanale i szuka czegoś, może zmiany, bodźca, motywacji, energii, to powinien tutaj być. Co uważasz o dzisiejszej konferencji? No mega fajnie, bo jakby można nie tylko na tematy biznesowe porozmawiać, ale także życiowe, że to nie jest taki stricte biznesowy networking, ale można poruszyć wszystkie tematy. Czym się na co dzień zajmujesz? Na co dzień zajmuję się fotografią, łączę kontakty biznesowe z działu budowlanego, łączę po prostu dwie firmy ze sobą i biorę z tego po prostu prowizję. Dodatkowo latam dronem, robię filmy, reklamy, zdjęcia i obliczam budowy inwestorom. Działam w Niemczech, w miejscowości Dortmund i okolice, Essen, Düsseldorf, Lunen. Na co dzień szyję. Marketingiem w mediach społecznościowych, a w tym momencie ogólnym marketingiem. Co zachęciło Cię do wzięcia udziału w wydarzeniu? Networking, a może wystąpienia prelegentów? Byłem bardziej nastawiony na networking, ponieważ dużo osób podchodziło do naszego stoiska, zadawali pytania, chcieli dowiedzieć się czegoś więcej o produktach, więc uczestniczyłem w większej mierze właśnie w networkingu. No i pytania padały bardzo ciekawe, ludzie świadomi, więc super. Ja powiem szczerze, ludzie, wartości tych ludzi, bo to są ludzie inaczej myślący na co dzień, wychodzący ze swojej strefy komfortu. Jest to naprawdę fajne, fajne pytania też były dawane, no dużo wartości. Każda osoba moim zdaniem, która tutaj jest, to nie tylko wyjdzie z kontaktami, ale też z wiedzą o tych ludzi, bo każdy z nas się uczy czegoś. Ludzie przede wszystkim, którzy wiedziałam, że jakby są ludzie, którzy będą podobnie myśleli jak ja. Nawiązanie relacji, kontaktów nie tylko biznesowych, ale jakby filozofii życia. Od jak dawna współpracujesz z kanałem Grzegorza? Już będzie to chyba 2,5 roku, jeśli nie dłużej. No także zacząłem tak naprawdę współpracę z Grześkiem, jeśli jak miał jeszcze 1000 subskrybentów na YouTubie, czyli tak naprawdę dopiero co raczkował, dopiero były pierwsze wywiady. No i tak jak widzicie, od 1000 do 270 000 prawie za niedługo, więc coś chyba się udało zrobić. Cześć, nazywam się Tomek Straub. Jest mi bardzo miło, ponieważ byłem jednym ze współorganizatorów dzisiejszej konferencji. Konferencję organizuję od ponad 3 lat i jestem bardzo mile zaskoczony, ponieważ po pierwsze atmosfera ludzi, ludzie otwarci, ciekawy networking, punktualność. To bardzo często zawodzi na konferencjach. Podsumowując dzisiejszą konferencję, wystąpienia prelegentów bardzo merytoryczne, bardzo ciekawe, bardzo spójne z ich wartościami, ponieważ było widać, że każda osoba, każdy prelegent na scenie był spójny z wyznawanymi przez siebie wartościami. Nie było owijania w bawełnę, nie było sprzedaży, nie było mydlenia oczu. Po prostu każda z osób, która wypowiadała się, każdy z prelegentów mówił prosto z serca. A poza tym, co właśnie szło z ich serca, to szły wartości, szło doświadczenie i bardzo mi się to podobało. Patrząc z drugiej strony z kwestii networkingu, ludzie zadowoleni. Nie było osób, które stały pod ścianą, były osoby otwarte, osoby, które miały w sobie głód poznawania kolejnych osób, wymieniania się wizytówkami, reprezentowania swoich branż, swoich firm. Jest mi niezmiernie miło i z tego miejsca chciałem gorąco podziękować właśnie Grześkowi oraz Dawidowi oraz wszystkim współwłaścicielom kanału Grzegorz Kusz za to, że mieliśmy wspólnie z Olgą przyjemność tą konferencję dla Was zorganizować, a dodatkowo, że Olga miała również możliwość ten event dla wszystkich poprowadzić. Mam nadzieję, że będą kolejne konferencje jeszcze większe, ponieważ sami dzisiaj zobaczyliśmy po dzisiejszym feedbacku, że jest wiele osób zadowolonych. Już niektórzy pytają się, kiedy będzie kolejna konferencja, dlatego mam nadzieję i gorąco Was zachęcam do kolejnych spotkań. Nie może Was zabraknąć. Trzymajcie się. Cześć! Jeśli chodzi o organizację, czy to jest wyzwanie? Jest to duże wyzwanie. To nie jest tak, że po prostu bukujesz sobie salę w hotelu i już okazuje się, że organizacja czegoś takiego to jest
naprawdę logistyka jakieś 1,5 miesiąca, 2 miesiące do tyłu, żeby zorganizować spotkanie, które się zaczyna o 17 i kończy się wieczorem. Ja wcześniej organizowałem trochę konferencji, więc wiem, że tu jest bardzo dużo pracy. A przy tej konferencji widziałem, że jest ileś rzeczy, których ja wcześniej po prostu nie robiłem, żeby one były na takim poziomie i jakości. Także bardzo dziękuję po raz kolejny z tego miejsca osobom, które tutaj przez miesiąc poświęciły swoje minuty, godziny i dnie, a często noce, żeby to wszystko wyglądało dobrze, żeby to wszystko na poziomie jakości było naprawdę top. Również Dawidowi, który tu siedzi teraz ze mną też, który spinał tam wszystkie elementy związane z technicznymi sprawami. Naprawdę tych osób jest bardzo dużo. Jest to ogromne wyzwanie dla kogoś, kto hejtuje, że coś tam nie wyszło tak, jak miało być. To naprawdę to jest 1,5 miesiąca do tyłu pracy, wiele spotkań. Wolontariusze byli, żeby wam się dobrze tam spotkało, żebyście mieli udany networking, żebyście wiedzieli, o której się kończy, o której się zaczyna, żeby po prostu to wszystko sprawnie poszło. I przy takim tłumie, bo to się wydaje, że to jest mało ludzi, to jest jedna rzecz, myślę, którą chciałem powiedzieć, że zdaliśmy sobie świadomość, zdaliśmy sobie sprawę, bo może nie mieliśmy tej świadomości, że te liczby na YouTubie, pojawia się film i ogląda go 3000, 5000, 50 000, 150 000, 500 000, a nawet ponad 1 milion, bo takie filmy też mamy na kanale, to później już nie zdajesz sobie sprawy, co to są za liczby. A jeśli widzisz, będąc na scenie, widzisz 200 osób przed sobą i myślisz sobie z jednej strony, że to jest mało, jakbyś to porównał do wyświetleń, bo to jest tylko 200 wyświetleń. 200 wyświetleń, co to jest? Kto by chciał mieć tylko 200 wyświetleń z youtuberów? No nikt. Ale jak widzisz, że przed tobą siedzi 200 osób, to jest morze ludzi. To jest morze ludzi. Więc daliśmy sobie sprawę podczas tej konferencji na żywo, ile osób nas ogląda. I to jest niesamowita odpowiedzialność za to, co robimy, za to, co mówimy. I czasami się możemy pomylić. Za co przepraszam, bo to się może pojawić. Ale wiedz jedno, że dokładamy naprawdę masę pracy, koncentracji, swojego czasu, pieniędzy oczywiście, poświęcenia czegoś innego, bo skoro tutaj jesteśmy, nagrywamy, tu musimy dojechać, wrócić, to w tym czasie nie jesteśmy gdzieś indziej i coś poświęcamy. Poświęcamy, żeby tworzyć treści, żeby edukować Polaków, żeby edukować ciebie, żeby dać ci coś za darmo, bo w zasadzie YouTube jest za darmo. Nie trzeba płacić. Wchodzisz na YouTube'a, są tam jakieś reklamy, żebyś miał za darmo, no to trzeba obejrzeć reklamy. Można zapłacić YouTube Premium, żeby mieć bez reklam, ale to już kosztuje, więc zobaczcie, to jest też to, że mamy ogromną odpowiedzialność. Zdaliśmy sobie sprawę. Ja miałem ją, ale na takim poziomie. Teraz mam na dużo wyższym, że to jest niesamowita odpowiedzialność i docieramy naprawdę do setek tysięcy telefonów, komputerów i domów. I to nam daje też taką jeszcze większą świadomość, że mamy to robić z jeszcze większą jakością, jeszcze bardziej weryfikować gości. To też mamy cały czas na względzie, że czasami nagramy film i go nie puścimy. To też się zdarza. I tak będzie. Więc ogromne logistyczne wyzwanie, ale się udało. Co straciły osoby, które się nie pojawiły na konferencji? Na pewno dużo emocji pozytywnych, to jest ważne. Pozytywnych tam był płacz, tam trochę ludzi się rozkleiło na moim wystąpieniu na pewno, nie tylko ja, ale to były pozytywne emocje naprawdę i ludziom się pootwierały głowy, serca i ja byłem zszokowany, kto do mnie podszedł. Tak można czasami zobaczyć kogoś i może ci się wydawać, to jest twardy typ albo twarda babka, to jest pani prawnik, ona na pewno nie podejdzie i się okazuje, że nagle ludzie się rozklejają i potrzebują przyjść, pogadać, powiedzieć ci, że ja miałam tak samo, że nie wiedziałam, że to tak wyglądało u ciebie. Nie znałam twojej historii. No i to są momenty, gdzie tak naprawdę nawet się nie mówi. Tak? Stoi się obok takiej osoby i czujesz, że tam jest pozytywne flow i że ktoś po prostu potrzebował to usłyszeć. I on nie przyjechał na konferencję, żeby usłyszeć, w co zainwestować, gdzie będzie 20% inwestycji, gdzie zarobisz więcej niż inflacja, gdzie jest bezpiecznie, jak rozlokować środki, jaki jest twój koszyk inwestycyjny. Nie. My to dajemy na YouTubie. Ale się okazało, że ta konferencja poszła w innym kierunku i tak chcieliśmy. Chcieliśmy po prostu spotkać się jak ludzie, pogadać na żywo. I myślę, że to było. I jak ciebie nie było, to po prostu nie miałeś możliwości porozmawiać w kuluarach bez alkoholu. Powiem ci, że to też było dla mnie coś takiego. Ja często mówię, że jak jedziesz na super konferencję, to jak pijesz, to nie pij tam w ogóle, bo stracisz przez alkohol tą świadomość tego, co tam się dzieje. Bez alkoholu, tak? Nie wiem, prawie wszyscy tam byli bez alkoholu i on nie był potrzebny.
I on nie był potrzebny do tego, żeby się zrozumieć. Uważam, że gdyby był, to mógłby przeszkodzić. Mówię to z całą świadomością, naprawdę. Że ludzie byli tak świadomi i wiedzieli, po co tam przyjechali, że te rozmowy były tak głębokie i ja słyszałem później po konferencji również, że ludzie tam rozmawiali właśnie o wartościach, o jakiejś misji, o duchowości, o medytacji, o tematach, o których się prawie nie rozmawia albo o których oni się boją rozmawiać. Okazało się, że tam obok siedzi ktoś, kto chce o tym rozmawiać, ale również się o tym boi rozmawiać na innych konferencjach. I się okazało, że tu było to miejsce. Także byłem pozytywnie zaskoczony. Już to mielę kolejny raz, ale na pewno straciłeś. Jeśli cię nie było, no to nie da się tego odtworzyć. Może na kolejnej konferencji będzie to samo, ale ludzie byli spragnieni po prostu drugiego człowieka. Rozmowy takiej prawdziwej. Na pewno przez ten czas, który przeżywaliśmy w ostatnich latach, braku takich konferencji, ludziom tego było potrzeba. I żeby zrobić taką naprawdę konferencję, gdzie rozmawiamy normalnie o wartościach, nie oceniamy się, kto ile ma kasy, bo ci mówię, byli tam naprawdę ludzie bez kasy, którzy zaczynają, a byli tam wielokrotni potężni milionerzy, którzy rozmawiali. I okazało się, była taka śmieszna sytuacja, którą widziałem później, gdzie właśnie jeden bardzo duży przedsiębiorca rozmawiał z kimś, kto zna firmę tego bardzo dużego przedsiębiorcy i nie wiedział, że on jest właścicielem. I dopiero w tej rozmowie gdzieś to tam wyszło przez przypadek. Ta osoba była zszokowana, że ktoś taki normalny, fajny jest właścicielem, szefem tak dużej firmy, którą ta osoba zna. Więc to nie miało znaczenia, kto ile ma pieniędzy, kto jaką ma firmę, ale kto jakim jest człowiekiem. Ja tą dobroć chciałbym przyciągać i myślę, że przyciągam swoją osobą, bo po prostu też czuję, że taki jestem i wierzę w to, że pieniądze mogą sprawić dużo dobrego. Dużo dobrego. Zależy tak naprawdę w czyich są rękach. Także tutaj myślę, że tego też się mogliśmy nauczyć. Także widzimy się, myślę, na następnej konferencji, jeśli będzie, bo nie zaplanowaliśmy jej. Jeśli ją zaplanujemy, to po prostu bądź z nami, bo myślę, że warto. Dziękujemy za obejrzenie tego odcinka. Jeśli Ci się spodobał, nie zapomnij zostawić łapki w górę i subskrypcji, aby nie ominęły Cię nowe filmy. Sprawdź również pozostałe odcinki na kanale lub słuchaj ich w formie podcastu. Do usłyszenia.